Szanowni Państwo, drodzy pacjenci i przyjaciele Ekstradentu, ponownie spotykamy się w tych pięknych okolicznościach późno-styczniowego lasu i poruszamy temat zębów mądrości i to jest odcinek 3. Panie doktorze, dlaczego tak trudno leczy się ósemki? Wspominałem już wcześniej, że samo umiejscowienie zębów, czyli znajdują one się najgłębiej w jamie ustnej, często w trudno dostępnym miejscu, są dużymi zębami, ich anatomia kości, kąta żuchwy lub też górnego wyrostka zębodołowego sprawiają, że dosyć trudno jest tam dotrzeć, czysto fizycznie dotrzeć, zmieścić instrument, czy to w postaci palców, czy to w postaci lusterka, czy końcówki wiertarki z wiertłem do opracowania ubytku, nie mówiąc już o formówce, czy na przykład pilniczki endodontyczne, płukanki, które należałoby zastosować w przypadku leczenia endodontycznego. Krótko rzecz biorąc, techniczne możliwości leczenia zęba mądrości, czy górnego, czy dolnego, są po prostu utrudnione. Panie doktorze, krążą legendy, prawdziwe legendy o niebezpieczeństwach, o powikłaniach związanych z usuwaniem ósemek. Opowieści jak z horroru, jak z filmu Maratończyk. Proszę powiedzieć, czy istotnie jest się czego bać? Czy to potwornie wygląda i potwornie boli i jest nie do zniesienia i powoduje straszliwe konsekwencje dla pacjenta? To, co było w Maratończyku, to, co przeżywał Dustin Hoffman, to, co czynił dr Laurence Olivier, to była igraszka w porównaniu z tym, co może się wydarzyć. Mówię pół żartem, pół serio, dlatego ważna jest diagnostyka, odpowiednie zakwalifikowanie pacjenta i badanie dodatkowe, przynajmniej zdjęcie pantomograficzne, jeśli nie tomografia komputerowa, zwłaszcza w przypadku dolnego zęba mądrości, które w bardzo wyraźnie, dobitny sposób pokazuje, jak ten ząb jest ułożony, gdzie on się znajduje i jakie struktury anatomiczne się tam znajdują. I mam tutaj na myśli kanał zębodołowy dolny, w przypadku dolnych zębów, w którym przebiega tętnica, żyła, naczynie limfatyczne oraz pęczek naczyniowo-nerwowy, czyli te struktury, które są i duże, i istotne, i bolesne, i zawiadują nie tylko w tym fragmentem naszego ciała, czy to zasilając w krew, czy unerwiając, ale to jest, kanał żuchwy jest taką stacją, takim przewodem, taką rurką, w której przebiegają te struktury. Ich uszkodzenie ma bardzo poważne konsekwencje. To możemy przy jakiejś okazji jeszcze porozmawiać, dlatego tak ważne jest bezpieczne usuwanie, czyli dobra diagnostyka. Oczywiście powikłania zawsze mogą się zdarzyć. Nawet najlepiej przeprowadzony zabieg i najlepiej zdiagnozowany wcześniej rodzi pewne ryzyko powikłania. Nie mylić z błędem. Nie mylić z błędem. Natomiast im bardziej będziemy do tego przygotowani i im większe starania zostaną dołożone, tym mniejsze ryzyko takich powikłań. Warto też wspomnieć o tym, że te legendy biorą się również z tego, że podejście takie, powiedziałbym, niefrasobliwe, kiedy osoba operująca nie jest przygotowana na zażegnanie jakiegoś problemu, który powstaje w trakcie zabiegu, pozostawia nieodpowiednio zaopatrzonego pacjenta. Mam tu na myśli na przykład powikłanie polegające, okołozabiegowe czy śródzabiegowe, jak to się mówi, polegające na otwarciu zatoki szczękowej, czyli mówimy tutaj już o ekstrakcji, usuwaniu górnego zęba mądrości. Otwarcie zatoki szczękowej nie zawsze musi być od razu zauważalne, mimo przeprowadzonego natychmiast po zabiegu pewnego testu dmuchania. Natomiast warto, jeśli jest jakiekolwiek podejrzenie, skontrolować radiologicznie, nie tylko tym testem dmuchania, ale również radiologicznie, czy na pewno nie ma połączenia zębodołowo-zatokowego. I odpowiednie zaopatrzenie zębodołu, wszycie specjalnej membrany lub zaaktywowanie samej błony śluzowej wyrostka zębodołowego już wystarcza, żeby zapobiec powikłaniom, które mogą nastąpić, gdyby tego zaopatrzenia, gdyby tego przygotowania nie wykonać bezpośrednio podczas zabiegu. W związku z tym powiem tak, zaczęliśmy od takiej makabry i dramatu, jakim może być zabieg chirurgiczny usuwania zębów mądrości. Natomiast śmiem twierdzić, że może być to tak samo niepowikłany zabieg jak w przypadku innych ekstrakcji. Niemniej
stopień uważności, zaopatrzenia pacjenta, przygotowania pacjenta wcześniej, myślę, musi być każdorazowo na najwyższym możliwym poziomie. Zawsze też uważam, że to też wspominałem, że rozważenie tego, co pacjent zyskuje, a co traci, jest bardzo ważne, czyli przemyślenie, przestudiowanie wskazań i przeciwwskazań do danego zabiegu. Tak. Mądrze powiedziane. I na tym kończymy nasz... Bo ja mam 4 zęby mądrości, czyli wychodzi na to, że A ja jestem... tylko jeden. No, któż to jest mądrzejszy? Bardzo dziękuję za te fascynujące informacje i zapraszamy Państwa na następny odcinek. Zapraszamy.